Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie zabiorę Was do 43-metrowego mieszkania z nietypowym układem, który pozwolił bardzo efektywnie wykorzystać przestrzeń. Mamy tu nie tylko salon z kuchnią, ale też sypialnię, pokój do pracy, przestronną garderobę i łazienkę z oknem. Jak to możliwe? Zaraz zobaczycie. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy miejsce na klucze, haczyk na płaszcz, siedzisko, miejsce na buty, ale tak naprawdę to wszystko. Prawie nie ma przedpokoju, od razu wchodzimy do salonu połączonego z kuchnią i tu za tym lustrem znajduje się garderoba, więc gdy przychodzą goście, jest więcej kurtek do odwieszenia, to po prostu od razu się je zanosi tutaj. Garderoba jest wyjątkowo przestronna, zwłaszcza jak na 43-metrowe mieszkanie, ale to właśnie dzięki temu nie ma potrzeby wstawiać jakiejś szafy czy komody do sypialni i można tu zmieścić naprawdę dużo rzeczy. Nie tylko ubrania, ale też takie sprzęty jak suszarka, odkurzacz czy suszarka do ubrań. To mieszkanie jest wypadkową zmian wprowadzanych przez kolejnych właścicieli, co możemy zobaczyć już na podłodze w różnych ułożeniach parkietu. Początkowo w pierwotnym układzie w tym miejscu była zamknięta kuchnia, tu za mną zamknięty duży pokój, natomiast w tej części drugi pokój z oknem, a łazienka tu, gdzie teraz jednak z wejściem z tej strony. Więc jak widzicie, sporo się pozmieniało. Przyjrzyjmy się ścianom w części wypoczynkowej. Tutaj wśród różnych obrazków jest praca wykonana przez dziadka właścicielki, a na tej ścianie są dwa obrazy zrobione przez nią samą. Ta kuchnia była robiona stosunkowo niedawno, bo około 4 lata temu i na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo dobrze. Białe fronty, drewniany blat to dość uniwersalne, ponadczasowe połączenie, a jednak obecna właścicielka już zastanawia się nad wymienieniem tej kuchni na nowo. Dlaczego? Po pierwsze, obecny zestaw mebli nie jest aż tak bardzo funkcjonalny, jak mógłby być. Zobaczcie, że jedyny blok szuflad jest dość wąski. Tu obok jest szafka z półkami, która jest mało wygodna, gdyż półki wąskie, a głębokie nie sprzyjają wygodnemu sięganiu po rzeczy z głębi. Również z tej strony pralki są takie wąziutkie półki, w dodatku zupełnie nie zamknięte, tylko na widoku. Miejsce z tej strony piekarnika w ogóle nie zostało wykorzystane, to jest po prostu blenda i za nią jest pusta przestrzeń. Co więcej, na górze szafki mogłyby być wyższe do sufitu, tak żeby zasłonić srebrną rurę. Więc jak widzicie, nawet kuchnie, które z pozoru wyglądają ok, niekoniecznie są ok w oczach osób, które korzystają z nich na co dzień i codziennie na nie patrzą. W związku z ograniczonym miejscem do przechowywania w kuchni, naczynia wylądowały tutaj w witrynce. Wyglądają naprawdę pięknie, bardzo mi się podobają. U siebie w domu również najładniejsze naczynia trzymam tak wyeksponowane, natomiast trzeba przyznać, że nie jest to aż tak w 100% wygodne, gdy nie mamy naczyń tak bardzo pod ręką, jak wtedy, kiedy są w kuchni. Dlatego najwygodniej wyeksponować tak rzadziej używane naczynia, a w momencie, kiedy korzystamy z witrynki do przechowywania naczyń używanych codziennie, no to po prostu trzeba po nie sięgać trochę dalej. Tu zwróćcie jeszcze uwagę na ścianę, gdzie mamy wyżłobione takie rowki. Można pomyśleć, że jest to ściana z pustaków i nie została zatynkowana, ale nic z tych rzeczy. To po prostu rowki dekoracyjne zrobione w tynku, które mają dawać tylko taki efekt surowości. Tu dalej jest zostawiony otwór, w którym zostały zamontowane półki na książki. Dzięki temu możemy sięgać po nie zarówno z salonu, jak i z drugiej strony, od strony sypialni. I zobaczcie, że gdyby postawić w tym miejscu regał, taki wolno stojący, to on jednak sięgałby pewnie gdzieś dotąd i w tym miejscu nie byłoby przejścia, albo byłoby mocno utrudnione, stół musiałby pójść bardziej do kuchni. W momencie, kiedy książki są zatopione w ścianie, zajmują mniej miejsca, a gdyby ściana była grubsza, może zmieściłyby się nawet książki w 2 rzędach, tak żeby mogły być grzbietami zarówno od strony salonu, jak i od strony sypialni. W części sypialnianej stoi łóżko, które pełni 2 funkcje. Nie tylko łóżka oczywiście, ale również miejsca do przechowywania, gdyż jest to łóżko z pojemnikiem, a akurat ten model ma bardzo pojemny pojemnik, wiem, bo sama również kiedyś takie miałam.
I zobaczcie, jaka została wprowadzona tutaj przeróbka przy zagłówku. W ogóle z tym zagłówkiem to jest ciekawa historia, bo można też go w ogóle nie montować. Jeżeli macie dekoracyjną ścianę albo chcielibyście powiesić sobie takie tapicerowane panele, które można mocować na ścianie, to możecie zagłówek sobie gdzieś odstawić czy schować do pojemnika, a tu natomiast został przerobiony i przyklejone zostały do niego takie dekoracyjne listewki, dzięki czemu całe łóżko prezentuje się znacznie bardziej przytulnie i domowo. Balkon metr na metr może nie należy do największych, ale w pełni wystarcza, by móc cieszyć się piękną pogodą bez wychodzenia z domu. Mamy tu nieduży stolik, 2 krzesła, lampki, które sprawiają, że wieczorem jest bardzo klimatycznie, a w doniczkach wkrótce wyrosną kwiaty. Naprawdę cudowne miejsce. Okno w łazience jest cudowną sprawą. Sprawia, że pomieszczenie jest takie bardziej codzienne, lekkie, słoneczne i możemy hodować żywe rośliny, które nadają wnętrzu dużo przytulności. Uwielbiam okna w łazienkach, a niestety w mieszkaniach zdarzają się bardzo rzadko. Dlatego super, że tutaj akurat mogło się pojawić. Bardzo istotnym akcentem w tej łazience są złote detale. I zobaczcie, że poszczególne złote elementy mają trochę inny odcień. Dla mnie to żaden problem i uważam, że całość wygląda razem pięknie. Natomiast są osoby, które chciałyby dopasować wszystko idealnie, a to nie jest takie proste, ponieważ różne elementy wyposażenia łazienek przeważnie kupuje się od różnych producentów, którzy mają trochę inne wzorniki kolorów. Dlatego jeżeli zależy Wam na wprowadzeniu złota do swojej łazienki i chcielibyście, by wszystko idealnie do siebie pasowało, to sprawdźcie wcześniej ofertę, co jest dostępne obecnie na rynku, żebyście się potem po prostu nie rozczarowali. Bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym są również te płytki, które wydają się mieć głębokie rowki, jednak jest to tylko efekt optyczny, bo tak naprawdę te wgłębienia są bardzo delikatne, a wrażenie wynika ze sposobu wymalowania tych wgłębień, że są ciemniejsze i przez to wydają się głębsze. Dalej, tu pod umywalką mamy szuflady i są to aż 3 szuflady. To się rzadko zdarza w łazienkach, ponieważ normalnie robi się szafki podwieszane na wypadek zalania, żeby nie uszkodzić mebla. Tu jest szafka do podłogi, więc dzięki temu mamy więcej miejsca do przechowywania. Tutaj jest jeszcze dodatkowa szafka nad toaletą i od razu spójrzcie też w dół, bo przy toalecie mamy bidetkę złotą, pasuje do wszystkiego w tej łazience. I bidetka to jest taki element łazienek, który jeszcze parę lat temu był rzadkością i budził dużo emocji, a teraz coraz więcej osób się na niego decyduje, bo jest po prostu wygodny. Wcześniej mieszkała tu rodzina 2+2 i ten pokój był pokojem dziecięcym, a teraz pełni funkcję pokoju do pracy. Jest tu dużo roślin, miejsce do przechowywania i przede wszystkim duże biurko, przy którym można wygodnie pracować. To fascynujące, przynajmniej dla mnie, jak jedno pomieszczenie może różnie wyglądać i pełnić różne funkcje na przestrzeni lat. Co sprawia, że to biurko jest tak wygodne? Na pewno jego rozmiar. Sama uwielbiam duże biurka, gdzie wszystko mi się mieści, ale tak naprawdę chciałam Wam pokazać coś innego. Zobaczcie, tu pod blatem mamy korbkę, którą możemy wysunąć i wyregulować wysokość blatu, tak by nam było wygodniej. Są też biurka z takim elektrycznym sterowaniem, które można podnosić i opuszczać i one są naprawdę bardzo fajne. Zdarza się, że można podnieść blat nawet na taką wysokość, że wygodniej nam będzie pracować na stojąco. Gdy już mamy dość siedzenia po wielu godzinach, to jest to naprawdę dobra alternatywa. Przed remontem w kuchni na podłodze były deski. Zostały wymienione na kafelki ze względów praktycznych. Następnie pod młotek poszedł murek, który był na samym środku salonu i zdecydowanie zmniejszał jego ustawność. Po jego zlikwidowaniu trzeba było uzupełnić drewnianą podłogę. Spójrzcie też, jak przed remontem prezentowała się łazienka.
teraz ma zupełnie inny styl. W tym filmie to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i mam nadzieję, że już subskrybujecie wnętrza zewnętrza. Bo jeżeli szukacie pomysłów na urządzenie domu, to u nas znajdziecie ich naprawdę sporo. Na kanale mamy dużo innych home tourów, a na blogu na naszej stronie internetowej również znajdziecie sporo artykułów z ciekawymi pomysłami. Dlatego zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa, pa!